Cześć! Zabieram Was dzisiaj do miejsca, o którym wszyscy wiedzą, że na Malcie się znajduje, a niewiele osób wchodzi w ogóle do środka. Mowa oczywiście o wiosce Popeja. My idziemy, zobaczymy jak to wygląda i oczywiście przy okazji Wam pokażemy. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Wioska Popeja powstała na potrzeby filmu z 1980 roku właśnie o tytule Popej. Po tym jak skończono film nagrywać, to cała scenografia, którą tutaj zbudowano, została na Malcie i została zamieniona po prostu w takie centrum rozrywki, w wioskę, którą można sobie zwiedzać. I aż do teraz, 41 lat później, jest to maltański park rozrywki. Jeśli nie kojarzycie filmu Popej ani postaci, to przypominam, że Popej to był ten marynarz, który jadł szpinak, a szpinak nadawał mu wyjątkowej mocy. Ja osobiście dużo bardziej kojarzę bajkę animowaną Popej, którą oglądałam w dzieciństwie. Filmu nie widziałam. Film obejrzałam dopiero teraz, kiedy przyjechaliśmy na Maltę i zrobiłam to z czystej sympatii do Robina Williamsa, który w tym filmie gra, i to był w ogóle jego pierwszy film. Jeśli chodzi o wstęp tutaj, to bardzo Wam polecam przyjechać zimą, dlatego że mniej więcej od listopada aż do końca maja jest taka specjalna oferta zimowego zestawu i bilety są tańsze. Kosztują 11 euro. Bilet można zarezerwować online, ale można też kupić w kasie na miejscu i on kosztuje tyle samo. Na wejściu dostajemy opaski, żeby było wiadomo, że kupiliśmy bilet i możemy tutaj przebywać. A teraz idziemy po prostu na zwiedzanie. Zobaczcie, tam już widać postaci z filmu, to znaczy aktorów przybranych za postaci z filmu. Idziemy na początek do sklepu z pamiątkami, dlatego że kupując bilet dostajemy jeszcze taki darmowy kod na pocztówkę. Dlatego idziemy te pocztówki sobie odebrać. Mamy pocztówki, słuchajcie, z widokiem na wioskę Popeja, więc teraz możemy w końcu iść zwiedzać całą resztę. Idziemy zobaczyć show. Tu jest bardzo dużo przedstawień właśnie odgrywanych przez aktorów, którzy tutaj pracują i są przebrani za postaci z filmu. I co jakiś czas są różnego rodzaju przedstawienia na głównym placu w wiosce. To jest bardzo ciekawa atrakcja, dlatego też idziemy zobaczyć. Watch your step a while, Vito. Oh, muchas gracias. Oh, you're welcome. To jest, moi drodzy, budynek poczty. Zobaczcie, tutaj mamy telefon i telegram. A to są na przykład nazwy miejscowości. Jest Old York, Sawston i Baslow. Bardzo fajnie jest to zrobione. No i oczywiście paczki są dla Popeja i Olive Oil. Obok poczty mamy klinikę dentystyczną składającą się z jednego pomieszczenia. Proszę bardzo.
Wygląda trochę przerażająco. Everything is meat, meat, meat. Everyone you wanna, Zobaczcie, tutaj jest rzeczy związanych z Popejem. Maskotki, figurki, karty do gry, wszelkiego rodzaju pamiątki. Są nawet same komiksy, puzzle. I zobaczcie tutaj, You gotta be together again. Yeah. jest makieta całej tej wioski, w której jesteśmy. Naprawdę przepięknie zrobiona. Next week is our anniversary. I jeśli ktoś z Was nie widział, to jest też tutaj wyświetlany film Popeye. Można sobie usiąść i obejrzeć, jeśli ktoś ma ochotę. Słuchajcie, na samym końcu wioski, jeszcze przed tą strefą dla rodziny, jest guest house Olive Oil. The Oil's Guest House Bed and Breakfast. 3-gwiazdkowe. Idziemy. Zobaczcie, tutaj jest nawet taki mały cmentarz z nagrobkami. Jest jeden tutaj po prawej zarezerwowany dla Popeja. No oczywiście, że zarezerwowany, Popej nadal żyje. Na samym końcu wioski, czyli właśnie tutaj, jest taka przestrzeń dla rodzin, bo nie zapominajmy, że to jest park rozrywki, do którego przychodzą głównie dzieci. I jest tutaj sporo zjeżdżalni, są jakieś małe kosze do koszykówki, jest sporo miejsc do siedzenia, gdzie można sobie odpocząć, trochę się zrelaksować. A tu jest, moi drodzy, przestrzeń zatoki, nad którą leży wioska Popeja. I nie popełniajcie tego samego błędu, który popełniliśmy my. Nie mieliśmy pojęcia, że tutaj można się kąpać. Jeżeli tutaj przychodzicie na cały dzień, to warto wziąć sobie kostium kąpielowy, ręcznik i na samym początku, jak się wchodzi do wioski, można sobie zejść nad wodę i się kąpać. Zwłaszcza w taki ciepły dzień, jak dzisiaj, to jest bardzo potrzebne. Zobaczcie, nie dość, że są takie miejsca siedzące, no to jeszcze są miejsca leżące, nawet z zadaszeniem od słońca, więc to jest naprawdę super zrobione. Są tutaj prysznice, są przebieralnie. No i tutaj mamy mały basen z atrakcjami. Naprawdę muszę powiedzieć, że bardzo fajnie jest to przygotowane. A tu jest taka druga część, czyli jest naprawdę sporo miejsca. A tu jest, słuchajcie, basen. Cały basen. Ale słuchajcie, naprawdę jest to niesamowicie zrobione. Niestety, my nie mieliśmy pojęcia o tym, że jest tutaj tyle atrakcji wodnych. Nie dość, że można się kąpać w tej zatoce, to jeszcze jest tutaj basen, do którego można wejść, a pogoda jest dzisiaj naprawdę ładna i przydałoby nam się trochę ochłodzenia. Gdybym wiedziała, to zabralibyśmy kostiumy kąpielowe i już byśmy w tej wodzie byli, bo i tak spędzimy tutaj cały dzień. No ale niestety, pozostaje nam zwiedzanie wioski. Zeszliśmy nad zatokę i zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Tutaj są wszędzie sklepy, gdzie sprzedają na przykład ostrygi albo ryby i w ogóle można się tutaj wybrać na wycieczkę łodzią. Nie jestem pewna, czy teraz aktualnie z powodu wszystkich obostrzeń te wycieczki funkcjonują, ale w normalnych czasach one tutaj są i stąd właśnie odpływa łódź.
A teraz część, która ma niewiele wspólnego z wioską Popeja, ani z w ogóle porą roku, jaką teraz mamy, bo to jest Santa's Toy Town, czyli małe miasteczko Świętego Mikołaja. Ono jest tutaj cały rok, nie tylko zimą w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, nawet latem możemy przyjść i zobaczyć. Dobra, słuchajcie, trochę się pomyliłam, bo myślałam, że skoro jest otwarte, to znaczy, że wszystko tutaj działa, ale okazuje się, że niestety wszystkie atrakcje tutaj są zamknięte. Wioska jest otwarta, można przejść główną aleją wioski Świętego Mikołaja, ale tak jakby cała reszta jest zamknięta. Ale zobaczcie, jest kitku. Zwiedziliśmy już chyba wszystkie budynki, które były tutaj otwarte i które można było zobaczyć, więc nie pozostaje nam nic innego, jak pójść i pograć w minigolfa. To jest właśnie część z grami różnego rodzaju. Zobaczcie, co tutaj mamy. Plansza do gry w kółko i krzyżyk. Wszystko jest drewniane. Tutaj możemy sobie pograć w warcaby. Też drewniane. Super. A tutaj mamy zestawy do minigolfa. Nie umiem chyba. No dawaj, Mohamed. Ojej, zobacz, moja jest tutaj, a twoja? O, bardzo fajnie nam się grało w minigolfa. A zobaczcie, co jest tutaj. The Hobbit Books of Herbs and Spells. Fajny akcent. A tu jest też takie pomieszczenie. W którym tworzy się optyczna iluzja, że coś jest albo wyjątkowo małe, albo duże. Jest tutaj jeszcze kilka takich mniejszych pomieszczeń, na przykład jest stanowisko garncarskie. Tutaj produkowane jest srebro. Po drugiej stronie na tych klifach znajduje się punkt widokowy. Jeżeli ktoś z Was nie chce wchodzić do samej wioski Popeja, albo nawet tutaj wchodzicie, ale chcecie zrobić jakieś ciekawe zdjęcia, to na tym punkcie widokowym jest naprawdę przepiękny widok, bo z góry widać całą tę wioskę i stamtąd wychodzą naprawdę świetne zdjęcia. Punkt widokowy jest oczywiście darmowy, nie trzeba mieć żadnego biletu, nie trzeba mieć biletu wstępu tutaj, żeby pójść na punkt widokowy. Można tam pójść właściwie o każdej porze, po prostu, żeby zrobić zdjęcia i stamtąd jest naprawdę fajny widok. Cała ta wioska wygląda niesamowicie, taka maleńka, kolorowa. Bardzo Wam polecam. Najważniejsze pytanie na koniec, czyli czy w ogóle warto przychodzić do wioski Popeja. Większość ludzi odpuszcza sobie to miejsce, bo mówi, że nie warto, bo to jest miejsce tylko dla dzieci i dla dorosłych nie ma tu żadnych atrakcji. To wszystko zależy. To prawda, że atrakcji dla dzieci jest tutaj sporo, ale to nie znaczy, że dorośli się tutaj nudzą. My spędziliśmy tutaj cały dzień i bawiliśmy się naprawdę dobrze. To tak naprawdę zależy od Was, czy lubicie parki rozrywki i takie miejsca, w których nagrywano różnego rodzaju filmy czy seriale i też czy lubicie postać Popeja. Ja ze swojego miejsca bardzo Wam polecam, bo naprawdę spędziliśmy fajnie czas i uważam, że też bilet wstępu 11 € nie jest jakąś wysoką kwotą za spędzenie tutaj całego dnia, gdzie jeszcze można się kąpać w zatoce i korzystać z basenu i z wielu innych atrakcji. Także ja bardzo Wam polecam. Dziękujemy, że oglądaliście ten odcinek. Zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie sobie kanał, kto jeszcze tego nie zrobił i do zobaczenia.